Czego fundusze venture capital oczekują od founderów? I czy jako founder masz odpowiedź na pytanie, czego ja oczekuję od funduszu VC? Rozmawiam o tym z Marcinem Bielówką i Marcinem Molo, partnerami w InnoVenture i weteranami jak mało kto polskiego rynku venture capital. Co zrobić, żeby się dogadać i co zrobić, żeby się nie dogadać? Jakie najczęstsze błędy popełniają zarówno VC, jak i founderzy? Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Ile wziąć od funduszu pieniędzy? Ile pieniędzy? Tak, na zasadzie czy wziąć zapas, czy jak duży zapas i tak dalej, bo to też jakby gdzieś wydaje się dosyć istotny punkt w tych jakby początkowych rozmowach, znaczy w rozmowach na etapie seed. To powiem może tak, że trzeba wziąć więcej, bo ma to do siebie jakby gdzieś rzeczywistość, że prognozy rzadko kiedy się sprawdzają. Mówię to z przykrością, bo bardzo chciałbym, żeby zawsze się sprawdzały, ale z wielu doświadczeń bardzo rzadko się zdarza. Były takie przypadki, ale bardziej należy je postrzegać jako wyjątki, a nie regułę, że ktoś sobie zaplanował działania i one się dzieją zgodnie z tym harmonogramem. Niestety opóźnienia są normą. Czyli jeśli zakładamy, że coś zrobimy w pół roku, prawdopodobnie to potrwa dłużej niż pół roku, może potrwać 9 miesięcy, może nawet potrwać rok, prawda? Musimy się zastanowić, do czego te pieniądze nam są potrzebne. Najczęściej są dwa takie scenariusze. Albo te pieniądze są nam potrzebne do trwania do kolejnej rundy inwestycyjnej, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami zarabiać pieniędzy jeszcze. I drugi przypadek, są nam potrzebne do tego, żeby dotrwać do tak zwanego break-even, czyli momentu, Zarabiamy kiedy na siebie. zaczynamy zarabiać pieniądze, prawda? I jeden i drugi moment w czasie może nam się odsunąć, prawda? Zarówno pozyskiwanie inwestora nie jest łatwym procesem, czyli możemy sobie na przykład założyć, że rundę pozyskamy w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale same procesy pozyskiwania, trudności na rynku, znalezienie inwestora, procesy due diligence, negocjacje umowy i tak dalej mogą spowodować, że ten proces wydłuży się często nawet o pół roku. Dlatego warto wziąć rezerwę. To samo jest z break-even, tak? Też możemy liczyć na pewno dynamikę sprzedaży, ale i po stronie kosztu, i po stronie przychodów mogą nas spotkać jakieś tam niespodzianki, które spowodują, że jednak ta luka jeszcze nam się nie zamknie w tym czasie i nie zaczniemy, będziemy dalej na minusie. I takie podręcznikowe, może nie podręcznikowe, takie zgodnie na przykład z zaleceniami, które można znaleźć w internecie, różnych ekspertów. Jakiś czas temu mówiły, że ten runway, tak zwany znowu te angielskie słowa, czyli okres, ten po polsku można powiedzieć pas startowy, okres, który mamy do tego, na który muszą nam wystarczyć te pieniądze. Jeszcze niedawno mówiło się, że powinien wynosić około 12 miesięcy, tak? Czyli na przykład ten okres pomiędzy rundami. Oczywiście zależy od etapu, tak? Ale żeby przyjmować sobie kalkulując, my na przykład patrząc na startupy, nie chcieliśmy inwestować w startupy z runwayem krótszym niż 12 miesięcy, czyli takie, które nasze finansowanie starczy na mniej niż 12 miesięcy. Tak było jeszcze jakiś czas temu. W tej chwili ten okres się wydłużył od czasu COVID-u, kryzysu i tak dalej i już od jakiegoś czasu uważamy, że 12 miesięcy to jest za krótko. I staramy się, żeby to było przynajmniej 18 miesięcy, tak mówiąc wprost. Trochę skupiliśmy się w tej chwili na rzeczach, powiedzmy, technicznych, ważnych, ale technicznych, czyli jakby zapasie, długości i tak dalej. Natomiast jakby mówiąc o wielkości rundy, trzeba tak naprawdę połączyć to z pierwszym pytaniem, czyli mówieniem o wycenie, bo już pomijając kwestie techniczne, to tak naprawdę powinniśmy w danej rundzie finansowania pozyskiwać te pieniądze, które pozwolą nam osiągnąć taki etap,
który podniesie naszą wycenę przed kolejną rundą. Nie mówimy o sytuacji, w której osiągamy break-even, bo znowu na naszym etapie ona jest rzadka, tylko raczej mówimy o sytuacji, w której startup musi dowieść swoją spółkę do kolejnej rundy. I powinien wziąć takie pieniądze, które pozwolą mu zrealizować takie działania, które istotnie podniosą wycenę, tak jak Marcin mówił przy poprzednim pytaniu, najlepiej dwukrotnie, tak? No bo jeżeli weźmiemy pieniędzy za dużo, no to mamy tą sytuację, w której jakby oddamy część spółki po wycenie obecnej rundy, czyli sprzedamy trochę za tanio. Jeżeli weźmiemy pieniędzy za mało, to nie zwiększymy wartości spółki, czyli kolejna runda będzie przy niesatysfakcjonującej nas wycenie, jeśli w ogóle, ponieważ jedną z najgorszych sytuacji jest runda finansowania, w wyniku której zabraknie pieniędzy, a nie osiągniemy żadnych jako spółka, powiedzmy, kamieni milowych czy osiągnięć, które spowodują, że nasza wycena wzrośnie i że nasza spółka stanie się atrakcyjna dla inwestorów kolejnej rundy. I to znowu się łączy też z pytaniem o ticket inwestycyjny, tak? Znaczy to, będąc funduszem Bridge Alpha, czyli takim, który miał określony ten ticket inwestycyjny, czyli limit inwestycji, często spotykaliśmy się z fajnymi projektami, które trafiały do nas i udowadniały nam za wszelką cenę, że 1 000 000 złotych wystarczy na osiągnięcie na przykład jakichś tam zrobienie istotnych zadań. No jeżeli my uważamy, że nie wystarczy, że będzie to za mało pieniędzy, no to też nie inwestujemy w takie projekty, albo nie chcemy inwestować, albo musimy powiedzieć, znajdźmy jeszcze koinwestorów na tym etapie, no bo najgorzej jest zostać z takim rozgrzebanym projektem w połowie drogi pomiędzy osiągnięciami, nawet jeżeli jest najfajniejszy i ma ogromny potencjał. Czyli chyba tak trochę podsumowując, no to pierwszą rzeczą jest właśnie stwierdzenie, ile potrzebujemy pieniędzy tak merytorycznie na osiągnięcie kamienia milowego, określenie czasu, który spółka na to potrzebuje, do tego czasu dodanie jeszcze z jakichś 6 miesięcy tak naprawdę zapasu i to jest jakby taki przepis trochę na obliczanie wielkości rundy finansowania. Tak, dokładnie dobrze to powiedziałeś i tutaj można powiedzieć, że jednym z większych błędów, jaki może popełnić fundusz, founder też, ale to jest błąd przede wszystkim po stronie funduszu, to jest danie za mało pieniędzy. Niektórym się wydaje, to jest też takie, można powiedzieć, podejście mało doświadczonych inwestorów, że jak damy mniej pieniędzy, to oni będą oszczędzać, niektórzy tak mówią, że dobrze, gdy startup jest trochę głodny, nie są to takie syte koty, w że bo wtedy są leniwe i wyjdą ze strefy komfortu szybciej. Tak. To jest w pewnym sensie prawda, ale jednak nie jest to prawda moim zdaniem, bo właśnie, bo to też od startupu nie można oczekiwać. Startup nie jest, ja wiem, że jeśli będą słuchać tego startupowcy, to później jeśli wykorzystają to bezwzględnie na etapie, gdybyśmy na przykład inwestowali w nich, ale powiem to, startup nie jest od oszczędzania. Startup nie jest powołany po to, żeby oszczędzać. Startup jest powołany po to, żeby szybko się rozwijać, dowozić w terminie kamienie milowe, a nie po to, żeby oszczędzać pieniądze. Startup jest po to, żeby wydawać pieniądze, żeby wydawać je z sensem i na rozwój, ale nie jest po to, żeby myśleć o oszczędzaniu, czyli żeby, nie wiem, czy zatrudnić 2 programistów, czy 3, czy 1, zatrudnimy 1, bo jest taniej. Nie, tak to nie powinno działać. Powinien mieć wystarczające pieniądze na rozwój i nie powinien myśleć o pieniądzach w sensie, nie powinien myśleć o pieniądzach, jak się szybko rozwija. Powinien mieć ich na tyle, żeby się rozwijać w swoim tempie i żeby działać. Gdy zmuszamy go do działania w trybie oszczędnościowym, co niestety czasami się zdarza, szczególnie gdy pojawiają się opóźnienia w realizacji, to niestety przejście w tryb oszczędnościowy jest wtedy konieczne i też to w naszych spółkach przerabialiśmy. To nie jest to optymalna sytuacja, tak bym powiedział. Optymalną sytuacją jest taką, gdy działamy w swoim tempie, startup działa w swoim tempie, robi co ma robić, dowozi kamienie milowe, zdobywa kolejną rundę i znowu bez oszczędzania i robi to, co ma robić w kolejnej rundzie. To jest sytuacja wzorcowa.
Przy jednym zastrzeżeniu tylko, że wydaje środki na te wydatki, które budują wartość spółki. Jeżeli wydaje na to, na co buduje wartość spółki, nie powinien oszczędzać. Oszczędzać może na tych wydatkach, które nie mają związku z budową wartości, z podnoszeniem wartości spółki. No tak, ich nie powinien ponosić. Po prostu nie powinien ich ponosić. Obiecaliśmy sobie opowiedzieć w tym odcinku o takich najczęstszych, tak znowu anglicyzm będzie, fuck-upach po stronie zarówno founderów, jak i VC. Takie brzydkie słowo, ale się utarło. Brzydkie słowo, ale się utarło. Szczególnie w korpo języku. A specjalnie go użyłem. A co sądzicie o founderach, którzy biegają po granty publiczne? Jeżeli chodzi o granty publiczne, to zdanie mam takie same, niezależnie od tego, czy są to, nazwijmy to, funderzy startupów, czy w ogóle osoby, które korzystają z grantów publicznych, czy przedsiębiorcy. Czy jeżeli jesteś w stanie skorzystać z grantu publicznego na to, co buduje wartość twojej firmy i na to, co jakby służy jej rozwojowi, i jesteś w stanie skorzystać z tego grantu w tym czasie, kiedy to jest potrzebne, to korzystaj z grantu. Jeżeli jest inaczej, to znaczy specjalnie tworzysz projekty pod to, żeby skorzystać z grantu, czyli wymyślasz coś, czego normalnie byś nie robił tylko dlatego, że pojawiają się granty, albo masz pewien projekt, ale czekasz, nie wiem, 2 lata, aż się rozpocznie jakiś tam konkurs, no to wtedy to jest zła ścieżka. Więc jakby ta odpowiedź jest taka, no, nasze spółki korzystają w dużym stopniu z grantów, korzystają również z inwestycji prywatnych. Pewnie jak sobie to policzyliśmy, to proporcja być może jest podobna, wobec czego nie mamy tutaj w tym zakresie jakichś tam kompleksów tak naprawdę, tak? To znaczy inwestycje prywatne w kolejne rundy w nasze spółki udowadniają, że te spółki robią biznes i znajdują zainteresowanie na rynku, a granty udowadniają trochę, że robimy jeden z najciekawszych projektów, które znajdują również uznanie u tych gremiów, które oceniają projekty i inwestują w te rzeczy, które przynajmniej w teorii powinny być istotne z punktu widzenia, no powiedzmy, czy tam społecznego, czy gospodarczego. No, taka okrągła odpowiedź. No ja dodam do tego jeszcze jedno, że granty są fajne, dlatego że nie rozwadniają nas, zarówno nas, jak i inwestorów. Pod tym względem nie można wybrzydzać na granty i też nie specjalnie lubimy takich funderów z takim podejściem, w cudzysłowie, amerykańskim, którzy mówią, że brzydzą się publicznymi pieniędzmi, nie chcą grantów, tak powiedzmy, bo są grantami i oni chcą tylko pieniądze od prywatnych inwestorów. To już uważamy, że to wcale nie jest dobre podejście. Granty są dobre, bo dają pieniądze, a nie zabierają udziałów. I to jest ich główna zaleta. Czyli my lubimy spółki, znaczy jak mamy spółkę, która może coś sfinansować grantem, czyli dotacją bezzwrotną, a alternatywnie musiałaby pozyskać inwestora kapitałowego, dla którego będzie musiała wyemitować udziały, to oczywiście jako inwestor powiemy, najczęściej powiemy, idź po ten grant, bo po co mamy oddawać udziały, wszyscy rozwadniać się, oddając udziały nowemu inwestorowi. To jest podstawowa zaleta grantów. Trzeba oczywiście pamiętać, tak jak Marcin powiedział, żeby nie było brania grantów dla grantów, czyli jest grant, więc tworzymy specjalnie pod ten grant projekt, żeby tylko go wziąć, defokusujemy zespół, który zamiast zajmować się budową wartości, tym, do czego startup został powołany, nagle połowa czy wszyscy ludzie zaczynają pracować nad grantem, który jest luźno, powiedzmy, związany z głównym tematem rozwoju. Spółka traci czas, traci swoje takie momentum, że tak powiem, wyprzedzają je konkurenci, a ona zdobywa grant, 1 milion, czy tam 5 czy 10 milionów, ma ten grant, przeznacza go na dodatkowe wynagrodzenia. Być może część pracowników się cieszy, bo ma większe pensje przez to, ale summa summarum wszyscy na tym tracą. To jest sytuacja negatywna, jeśli chodzi o grant. Jeśli natomiast spółka rozwija technologię i na przykład ma w swoim pipeline'ie rozwoju technologii, swojej roadmapie, jak to też się często określa, zrobienie czegoś i nadarza się okazja, na przykład szybka ścieżka, czy inny grant, który pozwala złożyć wniosek na realizację tego jednego z elementów tej roadmapy, którą spółka ma tak czy inaczej, to
podpisujemy się obiema rękami, bierz, idź po ten grant, ponieważ pozwoli to zwolnić pieniądze, które masz od inwestorów, na zrobienie kolejnych rzeczy, innych rzeczy i pójdziemy dalej w ramach tej rundy, którą aktualnie mamy. Founder na etacie. To jest pytanie oczywiście odwieczne o zarobki założycieli startupów, tak? Znaczy inwestor inwestuje środki finansowe, no i pytanie, jak wysoką pensję powinien mieć founder w spółce. No, temat jest znowu, trzeba to wypośrodkować, to znaczy founder musi być skupiony na spółce, tak jak Marcin powiedział wcześniej, nie może się zajmować innymi rzeczami, powinien robić te rzeczy, które są istotne dla wzrostu wartości spółki, wobec czego no, powinien zarabiać tyle, aby móc się z tego utrzymać i nie szukać jakichś tam dodatkowych źródeł dochodu. Z drugiej strony, no nie powinien zarabiać stawek rynkowych i to opowiem dlaczego. Znaczy, tak, analogicznych takich, jak gdyby został zatrudniony w ramach swoich kompetencji w innym podmiocie. No dlatego, że jego celem jest również wzrost wartości spółki i ostatecznie powinien zarobić kiedyś również na części sprzedaży swoich udziałów, czyli jakby ten zarobek obecnie służy tylko utrzymaniu się tak naprawdę, a nie jest głównym celem. I jeżeli widzimy, że założyciel tłumaczy nam, muszę zarabiać stawkę X, ponieważ tyle zarabiałem do tej pory, powiedzmy, w korporacji, więc muszę zarabiać dokładnie tyle samo, no to gdzieś tam jakaś lampka nam się zapala, no to może pracuj dalej w korporacji, jeżeli ci to wystarcza. Bo my będziemy się bać, że jeżeli będziesz zarabiał stawkę taką rynkową, to w momencie, kiedy startup będzie, sygnały na przykład będą dochodziły do ciebie, że ten projekt traci sens albo powinien być zupełnie zmieniony albo nawet zamknięty, to nam o tym nie powiesz tak naprawdę, albo powiesz nam na tyle późno, że dowiemy się wtedy, kiedy w spółce już nie ma pieniędzy. To wynika z jakichś naszych faktycznych, znaczy mamy to potwierdzone pewnymi doświadczeniami, wobec czego no to jest takie wypośrodkowanie. Founder nie powinien pracować za darmo, ponieważ będziemy oczekiwać od niego, że się będzie angażował na, tak powiem, ze wszystkich swoich sił, nie mówię, że na cały etat, bo to jest więcej niż prowadzenie startupu, to znaczy więcej niż cały etat, ale też nie oczekuj founderze od nas, że sama pensja już na etapie seedowym zapewni ci dostatnie życie. Rzeczywiście nie jest dobrą sytuacją, gdy founderom zależy bardziej na tym, żeby robić, niż zrobić. To jest zła sytuacja, kiedy postrzegają founder jako sympatyczne miejsce pracy, do którego się przychodzi i chce się pracować w nim jak najdłużej. Znaczy może to, co powiedziałem, może być źle zrozumiane. To nie chodzi o to, żeby w startupie nie było sympatycznie i nie był miejscem, do którego lubimy przychodzić do pracy, bo powinien być, ale nie powinno być tak, że bardziej nam będzie zależało na tym, żeby coś robić i będziemy chcieli robić tak, żeby robić to jak najdłużej, ponieważ fajnie nam się to robi, tylko powinni jednak founderzy, mówię tu w szczególności o founderach, bo pracownicy mogą mieć inne podejście, pracownicy startupu, tak? Gdy jest tam dobra atmosfera, no to rzeczywiście sam proces pracy, robienia może być dla nich najważniejszy, ale founder powinien mieć jednak takie podejście, że powinno mu zależeć na zrobieniu, tak? Czyli dowiezieniu, zbudowaniu wartości i może rzeczywiście takie pewne niedoszacowanie względem jego kompetencji, wynagrodzeń, które otrzymuje, może temu służyć, tak? Bo on musi mieć świadomość, że jego główną motywacją bycia tutaj jest wzrost wartości jego majątku poprzez wzrost wartości akcji czy udziału w spółce, którą posiada i że w przyszłości będzie milionerem, jeśli mówimy o pieniądzach, prawda, bo oczywiście są też inne cele, które przyświecają funderom, ale jeśli mówimy o celach finansowych, to on powinien myśleć, że zostanie milionerem, będzie miał zamożnym człowiekiem w przyszłości, bo będzie miał udziały o wysokiej wartości, które być może będzie mógł sprzedać i stworzy firmę, spółkę o wysokiej wycenie, a nie jego motywacją być to, żeby maksymalizować sobie teraz wynagrodzenie, czyli musi mieć świadomość, że pracuje teraz, mógłby pracując gdzie indziej na etacie zarabiać znacznie więcej,
tu zarabia tyle, żeby się utrzymać, ale jego główną motywacją jest wzrost wartości aktywów, a nie bieżących dochodów. Tak może bym to podsumował. Czytując słynne zdanie z filmu Race, lubię te piosenki, które już słyszałem. A czy warto zawsze inwestować w to, co nam się podoba produktowo? Zdecydowanie nie warto inwestować w to, co nam się nie podoba. To bym tak odwrócił trochę. To znaczy, być może są pewne okazje inwestycyjne, które straciliśmy, bo nam się produkty nie spodobały, czy projekty nie spodobały, ale będę bronił tego, że inwestor VC nie powinien inwestować w projekty czy w produkty, które mu się zdecydowanie nie podobają. Znaczy, ja mam takie zdanie, może Marcin jest trochę przeciwne, ale nie byłbym w stanie się dobrze identyfikować, dobrze wspierać produktu, którego po prostu nie lubię, nie akceptuję w jakiś sposób. Więc to na pewno wydaje mi się, że mało który inwestor zainwestuje w produkt, który mu się po prostu nie podoba, ale czy powinien inwestować w każdy produkt, który mu się podoba? Tu zdecydowanie też nie, niestety. I mamy wiele przykładów swoich, że też nie zainwestowaliśmy i mamy też pewne przykłady błędów, o których nie będziemy może mówić, szczególnie na wcześniejszym etapie rozwoju naszego, że pochopnie zainwestowaliśmy w produkty, które nam się bardzo podobały, tylko dlatego w zasadzie, że produkty nam się, albo byłoby to głównym powodem, że produkty nam się podobały i to też nie było dobre. Czyli produkt powinien nam się podobać, ale nie jest to wystarczający powód, żeby zainwestować w taki startup. Tak, bo wtedy wchodzi kwestia tak naprawdę rzeczywistej wielkości potencjalnego rynku, tak? No jeżeli projekt nam się podoba, ale jeszcze sprawdzimy, że podoba się oprócz nam odpowiednio dużej ilości osób, no to wtedy jest to w porządku. Jak podoba się tylko nam i założycielom, bo chcielibyśmy takie cacko mieć, a okaże się, że nikt więcej na rynku poza nami nie chce za to zapłacić, no to wtedy to jest ta sytuacja, która jest tym rzeczywistym błędem. Albo jeszcze więcej, czyli nawet jeżeli ocenimy, że produkt nam się podoba i że jest wystarczająco dużo innych ludzi na świecie, którym też się spodoba, to jeszcze trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy po pierwsze ci ludzie, którzy do nas przyszli, zrobią ten produkt i będą potrafili go sprzedać, bo to też jest następna kwestia, która się z tym wiąże. Czy doświadczenie zawsze procentuje, czy czasami są błędy, gdzie po prostu mamy jakieś doświadczenie, a historia się nie powtarza jednak? To jest tak, że z jednej strony jak patrzymy na startupy ze sukcesem, to one zazwyczaj wcale nie są tworzone, czy tam średnia jakaś nie jest tworzenia tego przez ludzi bardzo, bardzo młodych. To znaczy spółki, które się rozwinęły, bardzo często są tworzone przez ludzi z pewnymi doświadczeniami, ale nie zawsze doświadczenie procentuje. My mamy kilka przypadków takiego negatywnego doświadczenia z ludźmi, którzy przez całe życie pracowali na przykład w korporacji, a potem poczuli wypalenie zawodowe, postanowili zrobić startup. Albo odwrotnie, w startupie powiedzmy skończyły się siły founderów i trzeba było znaleźć kogoś doświadczonego, kto na przykład tam rozrusza już powiedzmy sprzedaż i przeniesie spółkę na inny poziom. I tylko można powiedzieć, że tutaj jakieś nie mamy wielkiej statystyki, ale mamy też doświadczenie, że właśnie takie doświadczenie nie zawsze sprawdzało się w startupie. Osoba, która ma doświadczenie w korporacji, jest przyzwyczajona do pewnych procedur, do gotowych produktów, a nie do produktów, które są rozwijane w trakcie kontaktu z klientami. I takie osoby czasami nie radziły sobie dobrze z rozwijaniem, z przechodzeniem z roli powiedzmy pracownika korporacji do startupu mimo szczerych chęci. No też oczywiście jest cała grupa doświadczeń związanych z ludźmi z nauki. Nie zrobimy z każdego naukowca powiedzmy człowieka biznesu, ale to nie znaczy, że nie ma przypadków, w których to się nie udaje. Tutaj rzeczywiście musimy być ostrożni, bo mamy zarówno doświadczenia w sytuacji, kiedy
robiliśmy tandem naukowca z człowiekiem biznesu i w niektórych przypadkach to nam się udawało, a były przypadki, w których to się zupełnie nie udawało. I też mieliśmy przypadki naukowców, którzy nigdy nie weszli w buty przedsiębiorcy i takich, którzy weszli świetnie w buty przedsiębiorcy i rozwijali startupy. Więc wobec czego jakby to doświadczenie, które nie zawsze procentuje, no to można powiedzieć, że właśnie nie zawsze procentuje. Czasami procentuje, a czasami jest barierą na drodze rozwoju startupu. To jest chyba tak, że doświadczenie zawsze procentuje w jakimś sensie, ale oprócz doświadczenia jest też potrzebna chęć do uczenia się nowych rzeczy i zmieniania się. Bo to nie jest sprzeczne z tym, co Marcin powiedziałeś przed chwilą, bo doświadczenie pomaga, ale może przeszkadzać, jeżeli, jak to powiedzieć, osoby bardzo doświadczone mają często tendencję do stwierdzania, że nauczyły się już wszystkiego, są na tyle świetne, że w zasadzie już niczego nowego nie muszą się uczyć, nie muszą się zmieniać i to wtedy przeszkadza. Czyli doświadczenie z natury rzeczy na pewno jest dobre, ale nie wtedy, gdy przeszkadza w uczeniu się nowych rzeczy. Znowu brzydkie słowo, jeśli osoba staje się niekołczowalna. Znowu bardzo brzydkie słowo, nie wiem, ale wiecie, o co mi chodzi, prawda? Jasne, wszyscy używamy anglicyzmów. Wiecie już. I wtedy jest to przeszkoda. Więc ja bym nie powiedział, że doświadczenie z natury rzeczy jest przeszkodą, tylko że czasami z nim w parze idą cechy, które mogą być przeszkodą. Ja jestem wielkim fanem, chciałem powiedzieć, historii Raya Kroca, bo ona jest jakaś taka optymistyczna dla mnie, że gdzieś w dowolnym wieku jeszcze można zrobić coś dużego. Nawet nie tylko jeżeli chodzi o biznes, ale w ogóle. Tak, Ray Kroc, de facto założyciel McDonalda, chociaż nie do końca, tak, znamy pewnie wszyscy tą historię, odkupił franczyzę od braci McDonald, restauracji McDonald, gdzie bracia McDonald stworzyli restaurację z doskonałymi hamburgerami, z doskonałym jedzeniem i z doskonałymi przede wszystkim procesami biznesowymi. Polecam wszystkim film Founder z Michaelem Keatonem, gdzie jest pokazane, jak rysują na boisku koszykarskim kredą, tak? Znacie pewnie tą scenę. Proces jakby przygotowywania jedzenia w restauracji. Natomiast zabrakło braciom wizji wyjścia dalej, ale i procedur wyjścia dalej, tak? Jest pokazane, jak krok jest w stanie zapanować, że tak powiem, zarządczo, organizacyjnie. Ray Kroc w ogóle był de facto Czechem, nie Amerykaninem. Czesi są takim, ja jestem czechofilem dużym. Bardzo praktyczny dla mnie naród, bardzo taki myślący down to earth. I jest pokazane właśnie, jak Ray Kroc jest w stanie zapanować nad tymi nieposłusznymi franczyzobiorcami, narzucić im standardy i tak dalej. To już może wykraczam teraz mocno poza naszą dyskusję, chociaż ona też się jakoś wiąże chyba z tym, kim jest gdzieś przedsiębiorca i kim jest taka osoba też, która później to potrafi po prostu wszystko ustabilizować. Ale tak, myślę, że Ray Kroc był na pewno coachowalny, gdyby był founderem. No w tym wypadku był autocoachowalny. W tym wypadku był autocoachowalny. Doświadczenia musimy chyba, myślę, że w Polsce powoli się tego uczymy, ale jakiś czas temu było to mało spotykane, że trzeba też doceniać negatywne doświadczenia. Ile w Polsce to się zmieniło? Bo wydaje mi się, że kiedyś była taka kultura, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, że raczej ten, któremu się nie udało, był taki omijany w towarzystwie, w środowisku i tak dalej, i tak dalej. Miałem okazję, mam już nagrany odcinek, będzie opublikowany z głównym podcasterem izraelskim, jeżeli chodzi o technologię.
i rozmawiałem, dlaczego w Izraelu jest tak silna kultura przedsiębiorczości, bo jest druga na świecie po Silicon Valley, powiedział mi, ludzie się wspierają. Nie ma takiego ostracyzmu, że komuś nie wyszło. Mhm. To jest ważne, co powiedziałeś rzeczywiście, bo u nas mniej, wydaje mi się, tam może trochę mniej się wspierają, ale odnoszę wrażenie, że przyzwolenie na porażki, szczególnie w świecie startupowym, się zwiększa. Że już nie jest tak, że jak nie udało ci się raz, to już nikt w ciebie nie zainwestuje. Jeszcze parę lat, kilka lat temu myślę, że trochę takie myślenie było. My sami mieliśmy chyba nawet takie trochę myślenie, że wydawało nam się, że jeśli komuś się nie udało, to prawdopodobnie nie uda mu się znowu, ale ja osobiście myślę, że my w tej chwili wolimy mieć foundera, który zaliczył jakąś porażkę, mówi o tym otwarcie i wyciągnął z tego wnioski, od takiego młodego, niedoświadczonego, który nigdy jeszcze niczego Widzi w życiu się przeszkód. nie nauczył. Proszę? Który nie widzi przeszkód. Tak, który nie widzi przeszkód, dokładnie, bo to nie znaczy, że ich nie ma, tylko że on ich nie widzi. I on jest, często fajnie się z takim człowiekiem rozmawia, bo on jest entuzjastyczny, zaraża dobrą energią i może niektórzy inwestorzy często zdarza się, że popełniają błędy i nam się też zdarzało właśnie, że inwestowaliśmy w takich, to nie zawsze znaczy, że to jest błąd, bo zdarzają się sukcesy też w przypadku takim, ale statystycznie jest jednak spora większa szansa porażki, wydaje mi się, jeśli zainwestujemy w taką osobę, która nie ma doświadczenia, nie dostrzega, tak jak Marcin powiedział, przeszkód, niczego się wcześniej nie nauczyła, a wolałbym już osobę, która nauczyła się, mówiąc troszkę złośliwie, na kogo innego pieniądzach, czyli i wyciągnęła z tego wnioski i zainwestować w taki startup. Tak, no to jest jakby kwestia też tego, w jakim stylu oczywiście te porażki następowały, tak? Czy komuś nie udał się biznes, ale zachowywał się w porządku wobec swoich współzałożycieli, wspólników, w tym inwestorów tak naprawdę, czy sytuacja była inna i myślę, że nie możemy mieszać tych dwóch sytuacji, kiedy za kimś ciągnie się smród po rynku tak naprawdę i ten smród wynika z jakiegoś nieetycznego czy niewłaściwego zachowania, czy jest to kwestia biznesowa i można powiedzieć, że w drugą stronę, to znaczy jak poszukamy sobie informacji, to też znajdziemy informacje o nieetycznych postępowaniach czy negatywnych doświadczeniach z dużymi inwestorami tak naprawdę na rynku. I zawsze jak czytamy o takich doświadczeniach negatywnych, no to musimy sobie próbować wyobrazić, czy to jest tak, że jest to ktoś, kto po prostu bronił swoich praw i pieniędzy, czy ktoś, kto no, nie czuł tego rynku tak naprawdę i robił rzeczy histeryczne i zaszkodził startupom, wobec czego tu bym w obie strony patrzył na to znaczy inwestorzy też mieli swoje porażki i historie i też wiemy, że bywają inwestorzy tacy, którzy dla startupów stają się na którymś etapie, mogą bywać nawet toksyczni tak naprawdę i powodować, być kotwicą, która trzyma ten startup, nie pozwoli mu dalej popłynąć. To jest jakby już czas nam się kończy, ale muszę zadać to ostatnie pytanie w kontekście jakby takiej klamry o tym, czym rozmawiamy, bo tu mówię do Marcina Bielówki, masz wspaniałe stwierdzenie, że nieporozumienia wynikają też z tego, że moja wizja jest większa niż twoja. Okej, rozmawialiśmy o tym kiedyś. Z takich błędów naszych, czasami inwestycyjnych, wynikał zachwyt nad pomysłodawcami, którzy mieli jakiś fajny produkt, ale my go widzieliśmy większym niż oni, tak? Czyli oni chcieli robić jakąś tam, powiedzmy, rodzinną, liniowo rozwijającą się firmę, im to wystarcza, a my w tym widzieliśmy wielki skalowalny biznes, czyli jakby sami uwierzyliśmy, stworzyliśmy sobie pewną wizję rozwoju danej spółki, a tej wizji wcale nie podzielał z nami założyciel. Założyciel może być świetny w pozyskiwaniu pojedynczych kontraktów, realizowaniu ich, takich jakichś customowych wdrożeń, jak to się mówi, a może zupełnie nie czuć budowania skalowalnej firmy i wtedy no, nasze oczekiwania z planami założyciela mogą się rozjechać.
tak podsumuję całą tą może naszą rozmowę takim stwierdzeniem, które usłyszałem od mojego najlepszego szefa w życiu. A nawet sobie teraz uświadomiłem, to było 17 lat temu, 2006 rok. To jest Irlandczyk. I Irlandczycy mają sobie jakąś taką też, już nie było o Czechach, będzie o Irlandczykach, taką jakąś głęboką ludową mądrość często. I Peter mi powiedział, wiesz Maciek, pamiętam to jak dzisiaj. Jechaliśmy jakąś taką, to było w Irlandii, taką wiejską, pustą drogą. Wiesz, co jest największym asetem w życiu? Czas, nie pieniądze, tylko czas. Pieniądze możesz zawsze odrobić, ale czas jest najważniejszy. I wydaje, że w kontekście tego, co mówiliśmy, całego jakby tego cyklu życia startupu i procesu inwestowania i wyjścia z niego, najistotniejszy jest czas, który nie jest do odrobienia. Myślę, że się z tym zgodzicie, że jest to ten największy Dokładnie aset. tak. Dokładnie który tak. pracujemy. Dokładnie. W startupach ten czas płynie szybko i jednym z większych grzechów, jeśli nie największym, które startup może zrobić, to jest marnowanie tego czasu. Czyli robienie w tym, nie rozwijanie się, nie pracowanie, tylko właśnie marnowanie czasu to jest jeden z większych błędów, jakie startupy mogą popełnić. To prawda. Bardzo chciałbym Wam podziękować za tą rozmowę. Wydaje mi się, że to jest kawał takiego też, tak, już było o anglicyzmach, blueprintu dla founderów, jak rozmawiać z funduszami. Bardzo dziękuję Wam za szczerość, za otwartość. Myślę, że to też jakby nasza publiczność docenia i founderzy doceniają takich VC, którzy rozmawiają wprost i otwarcie. Ja sam się z tej rozmowy też bardzo dużo nauczyłem i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia na tym kanale. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jakby rozmowa zmusiła nas też trochę do pomyślenia i porządkowania sobie w głowie pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób spójne i ciekawe dla słuchaczy. I urealni wizerunek venture'ów, a nie odstraszy od korzystania z tego typu finansowania. Tak, dzięki Maciej za zaproszenie. Ja również na początku miałem pewne zmartwienie, czy uda nam się sensownie w jakiś sposób ten czas zapełnić, ale teraz widzę, że jeszcze zostało Udało sporo się. rzeczy, których nawet nie mogliśmy poruszyć. No to może trzeba po prostu zrobić dogrywkę. Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.